Dzień dobry, ależ brzydko, ależ zimno, ależ mokro i ależ pochmurno. Ale nie ma co narzekać, tylko trzeba zaczynać dzisiejszy odcinek. Godzina niemal 12, no ale na miejsce udało się dotrzeć, no i coś tam będziemy działać. Czemu dzisiaj tak późno? Ano od rana było naprawdę paskudnie. W sumie wstałem koło 8, lał deszcz i nie chciało mi się za bardzo wyjeżdżać w taką pogodę. Na szczęście powoli przestało. No i teraz, póki co przynajmniej, nie pada. Ogólnie jak jest taka pogoda, to nie wiem o co chodzi, ale w Warszawie z rana między 8 a 9 są takie korki, wszystko po prostu stoi i niektórymi ulicami to praktycznie szybciej idzie się na piechotę niż jedzie samochodem. Bardzo często tak jest, a szczególnie jesienią albo jak spadnie pierwszy śnieg. A dzisiaj, no co ja będę działał? Jak już powiedziałem, zimno i pochmurno, zaledwie 2 stopnie i jeszcze zimny wiatr. I mokro, przede wszystkim mokro, więc nie będziemy za dużo działać na dworze. Będą pewnie jakieś wstawki, ale nie będzie tych prac za dużo. Pewnie tylko troszeczkę, jeżeli faktycznie się rozpogodzi. No bo tak naprawdę tu mam jeszcze nieskopany fragment, no i w ogródku to w ogóle nieskopane, więc może za to się wezmę. Ale dzisiaj na pewno zaczynam od budynku, no i ciąg dalszy, podłogi tam w środku. Także póki co to się przebrać i działamy. Byłem tutaj kilka dni temu, na kilka godzin, no i jak widać pouzupełniałem sobie większość szczelin, które były. Zaryzykowałem, zrobiłem tą mieszankę z klejem i lakierem i te szpary, które są na legarze, też to wepchnąłem. Postanowiłem, że ona będzie taka niezbyt sztywna, czyli kleju nie dawałem dużo, żeby to było elastyczne. No i mam nadzieję, że dzięki temu tak łatwo się to nie wykruszy. Mieszanką uzupełniłem też kilka ubytków, kilka sęków. No i teraz sobie rozpocznę od tego, żeby doszlifować na razie grubszym może papierem wszystkie te miejsca, gdzie tej mieszanki, tego pyłu z lakierem i klejem położyłem za dużo. Następnie, jak już grubszym papierem to doczyszczę, no to będę próbował finalnie szlifować tą podłogę, tak żeby było przygotowane pod lakierowanie. Na razie w pomieszczeniu jest dosyć chłodno, więc w pierwszej kolejności, jak powiedziałem, doszlifuję, odkurzę, przemyję, no i potem sobie napalę w piecu po to, żeby temperatura się podniosła, no i pewnie gdzieś tam wieczorem pokuszę się o pierwszą warstwę lakieru. Taki mniej więcej plan. A jak będę czekał, żeby temperatura się podniosła i podłoga wyschła po tym moim lekkim przemyciu, to może akurat uda się jeszcze spędzić parę chwil na dworze. Nadmiar tej szpachli w zasadzie ładnie się ściąga za pomocą tego grubego papieru ściernego. Oczywiście po tym grubym wezmę jakiś bardziej drobny. To jest chyba 40, więc wezmę potem pewnie 100 i to jeszcze dotrę. No ale skoro jest paca, to przynajmniej się to w miarę wyrównuje. Mam nadzieję, że z tymi w miarę szybko pójdzie, no i potem będę mógł uruchomić machinę i jeszcze szczotką elektryczną, to znaczy tarczą na szlifierce elektrycznej przelecieć całą tą podłogę. Ręcznie przeszlifowane, ściągnięte te wszystkie papiery, te tektury, po których chodziłem. No i teraz szczotka na odkurzacz i pierwsze odkurzanie, mówię pierwsze, żeby się pozbyć takich większych zabrudzeń i żeby nie rozcierać tego piachu bądź kleju, który wyszlifowałem. No i dopiero potem będzie szlifierka i papier ścierny i pewnie po tej szlifierce odkurzanie numer 2. Wziąłem jeszcze szlifierkę i tą tarczę listkową po to, żeby zebrać wszystkie większe nierówności, grubsze nierówności. No i tak naprawdę zlicować stare deski z nowymi, no bo te nowe były ciut wyższe. No i tu już momentami zrobiłem i jak widać tu przejaśniało fajnie. Tu jeszcze jest do dotarcia. No i tu zdecydowanie do dotarcia jeszcze jest mocniej. Między tymi nowymi deskami też trzeba będzie mi te krawędzie zebrać, więc rozpoczynam zdecydowanie od tej lamelkowej tarczy. Z grubsza przeszlifowane. Znowu widać, że sporo pyłu w pomieszczeniu i nawet na podłodze tego drobiazgu się nazbierało, więc za chwilę znowu trzeba będzie mi odkurzyć. Różnice progu między starą a nową podłogą
udało mi się w miarę ładnie zrównać, ale szczerze mówiąc te nowe deski są tak miękkie, że gdzieniegdzie dosłownie ledwo dotykałem, a zobaczcie jakie schody się porobiły, więc to muszę zrobić zdecydowanie już nie tarczą lamerkową, tylko tym okrągłym papierem, bo inaczej to po prostu poniszczę te deski. Tu na szczęście nie zebrałem dużo, tylko ten taki próg, no ale takich miejsc mam kilka tu czy tu przy kuchni, więc zmiana teraz tarczy, albo najpierw odkurzenie, zmiana tarczy i równanie numer 2. A na końcu będzie chyba dopiero szlifowanie setką. Poszedł teraz taki krążek papieru ściernego, a w zasadzie 2 krążki zużyłem, ten jest 3. No i podłoga już tak zaczyna mniej więcej wyglądać. To znaczy nie ma już takich nieładnych rowków jak były wcześniej po tarczy lamelkowej, więc teraz znowu odkurzanie. No a po odkurzaniu mam nadzieję, że już szlifowanie finalne, czyli drobniejszy papier ścierny, większa zdecydowanie tarcza z osłoną i odkurzaczem przypiętym. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wiecie co? Ta szlifierka to chyba najgorszy zakup jaki zrobiłem. No nie nadaje to się do niczego. Myślałem, że jak już podłoga będzie równa, po heblu, po grubszym papierze, to że będzie ładnie i sprawnie tym szło. Tam, zrobiłem mały kawałek, nadociskałem się nie bardzo. Więc niestety, ale znowu jest zapylone, bo używałem tej małej szlifierki kątowej i po prostu ogromnej ilości tarcz. Już nawet nie wiem ile ich zużyłem, ale pewnie kilkanaście. Dobrze, że miałem też podwójne to mocowanie, bo to jedno mi się już rozwarstwiło od temperatury, więc jakoś tam dałem radę. I trzeba było robić bez butów, bo nie pomyślałem, czarna podeszwa i zostawiałem też ślady, więc finalnie wyszlifowane jest. Teraz musi pył opaść, odkurzę, no i dalej będę myślał co robić. Także teraz chyba szybki obiad, a tu niech pył opada. Na telefonie tego nie widać, ale w sumie pył jeszcze troszeczkę wisi w powietrzu, po prostu go czuć. No ale ja czasu tracił nie będę. Zabieram to baciewie. Nie wiem co z tym zrobię, no żałuję, jeszcze raz powiem, bo to chyba kosztowało ponad 200, a tak naprawdę przydało się tylko tu przy oknie, bo ani ścian nie chciało szlifować, ani za bardzo teraz podłogi. Trudno. Po co się włączyłem? W zasadzie jeszcze, żeby jedną rzecz powiedzieć, czemu tego nie nagrywałem. No oczywiście nie nagrywałem tej roboty przy cyklinowaniu, no bo skoro się bardzo kurzyło, no to szkoda było mi teraz kurzyć tego telefonu. Jak widać po podłodze, pyłu naprawdę dużo, więc teraz już przygotowany w ciapach, a nie w czarnych butach, odkurzę to wszystko, rozpalę sobie w piecu, no i pył może jeszcze będzie opadał i za jakieś tam pół godziny czy za ileś przemyję tą podłogę na mokro, wyschnie, no i pewnie późnym wieczorem dopiero będzie tu malowanie. A i chyba się jednak pośpieszyłem, bo po odkurzeniu znalazłem mijaka. Widzicie taki ciemny nalot? No tu jednak nie doszlifowałem, więc znowu kurczę, trzeba będzie się ukurzyć. No niestety. I potem kolejne odkurzanie. Nie ma co. W środku pył opada, a ja chyba wykorzystam jeszcze sobie te kilkanaście minut, może pół godziny, bo 15 z minutami, a dzisiaj pochmurno, więc szybko będzie ciemno. No ten wiatr to naprawdę, aż się nie chce w ogóle na dworze być, ale ja dzisiaj za bardzo nie byłem, więc dostałem też misję. Mam pół godziny, więc z wariackiem się przejdziemy dookoła, a misja wiadro, łopata, coś tu się wydarzy, a wydarzy się choinka w listopadzie. No ale skoro taki nakaz, to trzeba to zrobić. Mariaćko, nie zabawa, tylko spacer tym razem. Pognał gdzieś z tą butelką. No, będzie szybko ciemno. Ja przyznam się, do końca nie rozumiem tak wcześnie choinki, no ale chcę ją sobie gdzieś tam już wykopać. No i mieć ją na najbliższy tydzień, może za 2, tak żeby nie patrzeć na to jaka będzie pogoda. Teraz troszkę obeschło po tym deszczu, no ale znowu na następny weekend ma być już niby śnieg, no to lepiej to zrobić teraz, mieć gdzieś naszykowaną, no a potem aby zabrać. Więc idziemy gdzieś tam szukać. No i jest takie
Małe, ale zgrabne drzewko. Zaraz z korzeniami wyląduje w wiaderku. No czemu tak, a nie cięte? No mam nadzieję, że po prostu sobie potem na wiosnę gdzieś to przesadzę i dalej ta choineczka będzie sobie rosła gdzieś koło domu. No ale jakby nie było, tak wczesnej choinki troszeczkę nie rozumie. Ale czasami trzeba spełnić czyjeś życzenie. No to dzisiaj będę jechał z takim oto pasażerem. Tak naprawdę mogła być ta choinka jeszcze 10 cm większa, no ale jakoś nie pomyślałem, żeby zmierzyć, jaką mam wysokość w samochodzie. Trudno, zapakowane, podsypałem jeszcze kolek. Tak to pójdzie na balkon w Warszawie, a w grudniu do mieszkania już w każdej chwili będzie można wstawić. Ci, co oglądają kanał od dłuższego czasu, to chyba widzieli, tak mi się przynajmniej wydaje, że 2 lata temu, jak taki ładny śnieg spadł, to udało mi się nagrać taki grudniowy, fajny, przedświąteczny odcinek. No jeżeli ktoś ma ochotę, no to warto obejrzeć go w całości. Link pod filmem, a zresztą tu widzicie też numer odcinka, jakby co. Chwila, moment i na dworze zrobiło się ciemno, więc cóż, ciąg dalszy. Podłogi, no już w powietrzu tego pyłu nie czuć i dobrze, więc będę mógł sobie zaraz przemyć tą podłogę na mokro, ale w pierwszej kolejności to oczywiście rozpalę pod kuchnią, bo temperatura musi się raz podnieść, żeby lakier się lepiej rozprowadzał. Tam jest chyba 12 stopni minimalna, no i oczywiście mi będzie cieplej, bo tu to na razie jeszcze zdecydowanie chłodno, chociaż na dworze tylko 1 stopień. Oczywiście, jak to często u mnie bywa, że o czymś zapominam, to zapomniałem mopa, więc teraz będzie wiadro, szmata, no i na kolanach całą tą podłogę. Raz albo 2, zobaczymy. No ale nic, ciśniemy. Pierwsze przemycie za mną. Pojawiło się oczywiście kilka niuansów przy tym myciu. No ale ściera brudna, więc na pewno czeka mnie jeszcze jedno przemycie. Niuansów no nie pokażę, bo nie będę teraz na mokre wchodził. Ale są 2 albo 3 miejsca, których wcześniej nie widziałem. O, tu jak widać z tych nowych desek wychodzą takie... No nie wiem jak to nazwać. No takie szare plamy, szare smugi. No i na tych starych deskach też są 2 albo 3 miejsca, o na przykład tu, które widać, że są odgniecione od czegoś. Jak dobrze pamiętam, tu stała stara wersalka, ciężka bardzo wersalka, no i chyba to są ślady po tej wersalce, takie oto wgniecenia. No ale z tym już nie będę nic robił, bo i nie bardzo jest co, jak macałem to palcem, to po prostu jest tam wgłębienie, więc musiałbym bardzo mocno to cyklinować i zrobić po prostu taki... No nie wiem jak to nazwać, takie wklęśnięte, a nie chcę tego robić. Także teraz przepłukać szmatę, iść szukać pędzla do lakieru, no i jak podeschnie, to przejechać to jeszcze raz. Drugie przemycie podłogi też już za mną. Już taki zapaszek nawet lekkiego, mokrego drewna jest. Ale oczywiście szmatę wyrzynałem jak się tylko mocno dało, po to, żeby nie nasączyć tej podłogi za bardzo wodą i tylko zebrać kurz z wierzchu. No i na tych nowych deskach, zobaczcie, tu też wychodzi sine. Nie wiem, czy oto jakość drewna była taka kiepska, czy one były niedosuszone, ale szczerze mówiąc, jakoś wcześniej, przed tym finalnym cyklinowaniem, aż tak to sine nie wychodziło jak teraz, gdy jeszcze dostało trochę wody. Przecież jak to pójdzie na to lakier, no to też będzie bardziej jak to, czyli takie troszeczkę nasiąknięte i ciemniejsze. Więc boję się, że to sine na tych nowych deskach zacznie być coraz bardziej wyraźne. Nic, zobaczymy, no już i tak odwrotu przecież nie ma. Dajmy temu z pół godziny, niech to wyschnie. Dobrze wyschnie, no i będę brał się za lakierowanie. Minęło z pół godziny, albo i w sumie lepiej, 40 minut. Podłoga podeschła. No widać różnicę, stare, nowe deski, stare deski.
no odcięcie jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie jeszcze po pomalowaniu. No ale na pewno różnica będzie. Tu jest sporo sęków i to naprawdę fajnych sęków. Tu jest gorzej. No zobaczymy finalnie. Rozmieszałem już lakier, naszykowałem pędzel. Temperatura też mi w pomieszczeniu podskoczyła. Już nawet nie zimno w skarpetkach chodzić. Więc co? Próbuję malować i zaraz zobaczymy, jak to będzie wychodziło. Chociaż ten lakier, to ja nie wiem. Jakiś taki mi się wydaje. Rzadki jak woda. No ale zobaczymy. Niby był polecany, opinie też miał dobre. No to będzie chwila prawdy i pierwsze namoczenie i pierwsze pociągnięcie. No kurczę, leje się z tego pędzla, więc trzeba będzie uważać. Chociaż ten lakier to w sumie on się chyba nie maluje tak jak farba, tylko bardziej się go rozciera po podłodze. No ale spróbujmy. Nie wiem, jak mi uda się jedną ręką, ale tu w kąciku pierwsze maźnięcie. No wcale jakoś tak bardzo odcienia tej podłogi nie zmienia. Oczywiście lekki wygląd mokrego drewna jest, ale nie jakaś duża różnica. Więc co? Lecę z tym i tyle. Zatem spłowa pomalowana. No w sumie teraz jak ta nowa podłoga nie jest zlakierowana, no to widać ogromną różnicę. No ale chcę sobie zostawić dojście do kuchni i po prostu jeszcze zraz tam czy 2 razy podłożyć, żeby było cieplej i dopiero potem będę szedł w stronę drzwi na samym końcu. Także teraz tu, gdzie stoję, no widać różnicę. No teraz to nie bardzo przy takim świetle pewnie. Nie wiem, jak to stanąć. O, teraz widać różnicę, nie? Gdzie nie ma lakierowanej, a gdzie jest lakierowana. No zobaczymy oczywiście, jak to wyschnie, jaki będzie efekt. Ale jestem w miarę zadowolony. W końcu. Są takie, jak pokazywałem, no ciemne plamy i one coraz bardziej chyba wyłażą, im więcej wilgoci ta podłoga dostaje. No ale cóż, niewiele mogę z tym zrobić. Ok, lecę dalej. Ile mi się schodzi? No mniej więcej z takim kawałeczkiem, jak sobie sprawdziłem, ile tu jest 70 między legarami i tu jest 1,5 metra, no to tak coś takiego, to około 5 minut mazania pędzlem. Pędzel 10 cm, ale nie jest zbyt gruby, no i tak w zasadzie rozprowadzam to ile się da. No dobra, pewnie jeszcze z pół godziny i podłoga będzie ogarnięta, także cisnę z malowaniem dalej. Nałożyłem pod kuchnią na pełno, bo to w zasadzie ostatnia porcja do pieca na dzisiaj. Piec, no w sumie cieplutki, więc fajnie, pewnie jeszcze troszeczkę ciepła potrzyma, a ostatnia, no bo już będę zaczynał te nowe deski malować i po prostu nie będzie tutaj dojścia. No za chwilę, chwila prawdy, co tu dużo powiedzieć. Jak to się zmieni, jeżeli chodzi o pomalowanie stara deska, nowa deska, no tutaj już fragment widać, więc troszeczkę ona przyciemnieje, no ale myślę, że nie mocno. Zobaczmy, jak to w ogóle będzie szło. Pędzel ja tak maczam, no tak mniej więcej do połowy, czekam aż chwilę to odcieknie, żeby mi się nie chlapało, no i w miarę to rozcieram. Rzadki jest ten lakier, więc tak naprawdę smaruje się go po całej desce dosyć dobrze. No i w sumie też nie ma jakiegoś dużego zużycia. Przynajmniej tak mi się na razie wydaje. Puszki nie złożyłem jeszcze pół, no więc myślę, że spokojnie na 2 razy mi starczy, bo przecież druga warstwa już nie będzie aż tak chłonęła. No okej. Decha zamazana, o widzicie, i znowu dostało wilgoci jakby i ten szary, kurde, paskudny wychodzi. O co w tym chodzi? Chodzi, no, nie czuję jak rymuje, W każdym bądź razie, no nie chciałbym, żeby to szare, sine takie zostało. Mam nadzieję, że jak to wyschnie, to i po prostu troszeczkę ten odcień zniknie. No, jak to wygląda? No dalej, jedna deska od drugiej się różni, no ale finalnie to i tak będzie dopiero po drugiej warstwie wiadomo i wyschnięciu, jaki będzie efekt. Można powiedzieć, że tu już kilka ostatnich pociągnięć palcem, bo tu w progach przy drzwiach
wyszedłem już z całego pomieszczenia. No na pewno się to błyszczy, na pewno odbija światło, no ale lakier matowy, więc po wyschnięciu mam nadzieję, że aż tak tego połysku nie będzie tutaj znać. I to teraz kwestia tego, że jest po prostu mokre. O, widzicie? I znowu ta szarość. Po prostu tak jakby lakier ją potęgował. No, nie wiem, bardzo liczę na to, że się to wchłonie. Oby tak było. Chyba ostatnie zamoczenie. No jak widać puszki ponad pół, więc spokojnie mi na drugą warstwę starczy. A może i nawet gdzieniegdzie, tu na przykład, gdzie się najwięcej chodzi, trzecią. Nie pamiętam ile tu było, zaraz sobie przeczytam, czy 2 czy 3 warstwy polecane. No ale to już oczywiście następnym razem. Rozprowadzam jeszcze, żeby nie było żadnych większych smug, chociaż on się w miarę ładnie, widziałem, na powierzchni powchłaniał. No i teraz chwila prawdy do góry. Odcięcie jest, no ale jakoś to myślę przeżyję. Tak to po prostu musi zostać. I cóż, pod kuchnię już nie podłożę, bo nie mam jak dojść. W zasadzie wszystko mam nadzieję, że sobie pozabierałem. Także co? Zamykamy drzwi i niech to wysycha. Do następnego razu zobaczymy, jak to wyjdzie. Także cyk. I idziemy jeszcze chwilę na dwór. Chociaż nie, na dwór nie ma sensu dzisiaj iść. Na dworze tak ciemno przez te chmury, że nic tam nie zobaczymy. Także ja sobie pewnie ogarnę jeszcze chwilę ten grajdołek, który dzisiaj mi się tu stworzył. No i pewnie pomału będę się zbierał. Na koniec taka w sumie ciekawostka. Niby wziąłem pędzel i oczywiście spróbuję go w rozpuszczalniku przemyć, ale rozpuszczalnik kosztuje 6 zł, a nowy pędzel 2,50, więc czy jest sens to myć? No nie wiem. Na szczęście tych pędzli kupiłem 3 sztuki, no ale skoro jest, to spróbuję go jeszcze raz użyć, ale niezbyt jest to opłacalne. No i cóż, ja sprzątam, a Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka i standardowo do następnego razu.